Starego Testamentu wytypować jakąś postać, o której można by powiedzieć, że lubił go Jezus. Kto by to był? Ze Starego. Ze Starego, tak. Święty Józef. Dobra, jedziecie dalej. Dawid. Izalia. Starego. Ze Starego. Daniel. Mojżesz. Czemu Tobiasz? Gdzie się pojawia Tobiasz? Z Ewangelia. No, chodzi o to, że kogo Jezus przytacza z imienia jako postać Starego Testamentu. Abrahama, Izaka i Mojżesza i Abrahama. Nikt jeszcze nie zgadł. Już myślałem, że będzie nagroda książkowa. Słuchajcie, to jest Naaman. Spotkamy teraz człowieka, który nosi w sobie tajemnicę męskości, moim zdaniem, która jest ukryta pomiędzy takiej rozpiętości, pomiędzy siłą i słabością. Męskość właśnie tam się umiejscawia. Między siłą i słabością. Pamiętacie ten moment, jak Jezus mówi, że właśnie w Nazarecie, że wiele było wdów w Izraelu, a tylko jedna została wskrzeszona przez Eliasza. I to syn. tak, nie wdowa Sarepty. Naaman pojawia się w tym kontekście, że wielu było chorych, trędowatych, a tylko jeden został oczyszczony. Syryjczyk Naaman. Więc wiecie, to jest ta prowokacja Jezusa, że On nam daje jako wzór, tak jak dawał Samarytanina, tak daje nam tutaj Syryjczyka i byłoby wielką głupotą nie sięgnąć do tej historii, jeżeli Jezus podaje to jako przykład. Nie? Znaczy, że jest coś w tym człowieku uniwersalnego, jakaś taka uniwersalna tajemnica męskości, która jest warta naśladowania. Zatem zapraszam Was do tej niesamowitej przygody wejścia do serca tego człowieka. To serce jest naznaczone, ta historia jest naznaczona właśnie takim napięciem pomiędzy siłą i słabością. I powiedziałbym, że nie da się tego oddzielić i że nie da się odkryć siły swojego serca, nie zgadzając się też na swoją kruchość i słabość. Sposób, w jaki przeżywamy połączenie siły i słabości w sobie, decyduje o tym, kim będziemy. Są ludzie, którzy chcą być facetami bardzo silnymi, wypierając swoją kruchość, i wtedy mamy monstra. Są też tacy, którzy rezygnują ze swojej siły, no i mamy wtedy takich ludzi, takich mężczyzn, którzy są jakoś wykastrowani i którzy ciągle wołają o opiekę. Nie? I są zdolni do opieki. Józef to jest tajemnica opieki. Opieka to nie polega na tym, że ktoś ma nienaruszoną siłę i z wnętrza tej siły manifestuje ją, tylko opieka dokładnie się umiejscawia pomiędzy siłą i kruchością. Możemy powiedzieć, że jeśli masz się opiekować kimś, najpierw potrzebujesz się sobą zaopiekować. Ale żeby się sobą zaopiekować, to potrzebujesz odkryć, że tej opieki potrzebujesz. Jesteśmy w drugiej Księdze Królewskiej, w 5. rozdziale. Zobaczcie, już w pierwszym zdaniu będzie to połączenie, o którym mówię. Naaman był dowódcą wojska króla Aramu. Był on człowiekiem bardzo poważanym i wysoko cenionym przez swojego pana, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Niestety, ten dzielny wojownik był trędowaty. Mamy pierwszy akapit, dokładnie te dwa wymiary. Podkreślone jest, że on był dowódcą. No dowódcą nie zostaje ktoś, kto nie potrafi poradzić sobie sam ze sobą, nie? Był człowiekiem poważanym, czyli sposób, w jaki on
sprawował tą swoją funkcję, przysporzył mu też już prestiżu i takiego ludzkiego uznania. A powód był taki, że on dał zwycięstwo Aramowi, czyli prowadził skutecznie wojny. Siła jest głównie po to, no jeden z takich głównych obszarów, gdzie siła ma się manifestować, to są walki, które trzeba stoczyć. I wiele tych walk mamy już za sobą, wiele jeszcze przed sobą. Ważne będzie, żeby w tych różnych walkach, które są przed nami, żeby właśnie toczyć się z wnętrza tego męskiego serca, które będzie zarazem pełne siły, jak też uznające swoją kruchość. Nie? Naaman sobie świetnie radził na polu walki takim z wrogami zewnętrznymi. Natomiast, jak się okaże, troszkę słabiej mu to poszło w pierwszej fazie, gdy podjął zmaganie z samym sobą, ale to, co jest wielkie w Naamanie, to właśnie to, że on potrafił w różnych takich kluczowych momentach, punktach zwrotnych, umiał odczytać znaki opatrzności, tak jak Józef. Są takie momenty w naszym życiu, momenty bezsilności i w tych momentach ten, kto powie, kurde, jaka bezsilność, trzeba się wziąć za mordę i ciągnąć dalej, może być to bardzo słabym pomysłem. Ale kiedy masz taki moment bezsilności i zapytasz, jakie znaki dostaję w tym momencie, jakie sygnały, jak opatrzność do mnie się zwraca, pokazując mi rozwiązanie, wtedy stajesz się człowiekiem, który otwiera serce też w tej swojej słabości na pomoc z zewnątrz. Dać się komuś zaopiekować, to jest właśnie wielka sztuka. Podczas jakiegoś napadu, jeszcze raz wróćmy, to zdanie jest cudowne, nie? Pokazuje jego siłę i to słówko, niestety. Pomyśl tak o sobie, nie? Że mam następujące dary. Potrafiłem się tutaj w Anglii, kurka, nie dać zmieść. Ogarniam sprawę. Nie uciekłem. Przeszedłem nie jeden kryzys taki w związku z pracą, czy też z rodziną i tak dalej, i tak dalej. Niestety. I my tego nie lubimy, tego po tym słówku niestety, nie? Bo każdy ma tam swoje. Niestety. Coś, co właśnie otwiera, to niestety, ten obszar kruchości naszej. Ten obszar, z którym sobie nie radzimy. Ten obszar, który nas albo złości, albo frustruje. Ten obszar, gdzie gdzieś z wnętrza nas samych rodzi się jakiś krzyk bezsilności, cierpienia, bólu, pytania, dlaczego? Kurde, nie? Przecież mogło być tak dobrze. Niestety. Aramejczycy wzięli do niewoli młodą dziewczynę, nawet nie znamy jej imienia. Młoda dziewczyna. Młoda dziewczyna to może interesować dojrzałego mężczyznę tylko pod jednym względem. Natomiast ona tutaj występuje w innej funkcji. I to jest niesamowite, bo zobaczmy taką ciekawą właściwość, że ta przestrzeń, która się otwiera tym słówkiem niestety, właśnie tutaj zaraz pojawiają się aniołowie, a właściwie bardziej anielice w tym niestety na początku. Nie? Pojawia się młoda dziewczyna, którą oddano na służbę żonie Naamana. Ta żona Naamana musiała być jakąś bardzo taką mądrą i dobrą kobietą. Musiała traktować tą dziewczynę, brankę wojenną. Traktować ją z jakąś taką miłością, że ona, widząc nieszczęście Naamana, chce jakoś włączyć się w ratunek tego człowieka.
jakby była źle traktowana, to by tam zacierała sobie rączki przy tym obieraniu ziemniaków i mówiła, dobrze gnojowi, nie? Zepsuł mi życie, tak jak z tym Ferrari, nie? To teraz płaci cenę, nie? Ale widocznie było tam dobrze w tych relacjach. I ona powiedziała pewnego razu do swojej pani, o gdyby tylko mój pan mógł stanąć przed prorokiem, który jest w Samarii, on uwolniłby go od trądu. Ona jest Żydówką i to jest ciekawe bardzo, że wiecie, Żydzi bardzo cenili instytucje swojej religii. Cenili świątynię, kapłanów, prawo i przymierze. Dzisiaj będzie o ustanowieniu 10 przykazań. Ale religia Izraela, oprócz prawa, przymierza i świątyni i kapłaństwa, miała jeszcze jeden bardzo ważny taki element, a byli nim prorocy. Gdy popatrzymy na religię tylko od strony instytucji, władzy kapłanów, czy też norm i przykazań, to niby możemy się tu poczuć dobrze, nie? Bo są goście, którzy to nadzorują, którzy mówią tak, nie, tak ma być, tak nie ma być. Masz przedstawicieli instytucji i masz jasno wyznaczone ramy. Natomiast to może być religia bez serca. I sercem religii są prorocy. Sercem religii są prorocy i święci. Dlatego w Izraelu mówiono o sprawiedliwych. Tzadik. Tzadik to znaczy sprawiedliwy po hebrajsku. I mówiono tak nie o ludziach, którzy co do joty wypełniali prawo, tylko mówiono tak o ludziach, którzy chodzili drogami Boga. Którzy pełnili prawo, ale robili to z wielką miłością do Boga i szli z Nim za rękę po tych drogach Jego prawa. I na różnych rozdrożach też pytali Go o Jego wolę, zwracali się do Niego całym sercem. Tak naprawdę sercem, takim gorącym sercem, które chroni instytucje przed taką skamieliną i przed stoczeniem się, degeneracją właśnie w taką organizację, są prorocy. Prorocy odsłaniają serce Boga. Prorocy to są ludzie, którzy objawiają Jego odwieczną wolę, która jest wolą pełną miłości. I to ciekawe, że ta dziewczyna, ona nie mówi, o, gdyby poszedł do Jerozolimy, tam złożył ofiarę, no to Bóg by to wysłuchał. Ona wyczuwa to, co jest właśnie tym takim gorącym, życiodajnym nurtem w religii Izraela. Wiecie, jak patrzymy na nasz Kościół, to przez dziesiątki, Kościół w Polsce, nie? Przez dziesiątki lat instytucje świetnie funkcjonowały. Wszystko szło jak należy, karteczki szły jak należy, przygotowania pełną parą, wszystko było jasno pookreślane. Wydawało się, że to jest taka nienaruszona instytucja, silna pozycja kapłanów, którzy wszystko wiedzą najlepiej, a głupi ludek ma ich słuchać. Dlatego, że łatwo się bardzo degeneruje religia do moralizmu i do władzy kapłańskiej, którą papież Franciszek nazywa klerykalizmem. Jeśli zabraknie proroków i świętych, to jest los każdej religii. Chrześcijaństwo, katolicyzm dokładnie poszło, też nie ustrzegło się tego rodzaju degeneracji. To jeszcze raz to powtórzę, instytucja z jej wszystkimi tam uświęconymi właśnie elementami zdegeneruje się, jeśli nie będzie proroków i sprawiedliwych, czyli świętych. Nie?
I dlatego Bóg nieustannie wzbudza w swoim Kościele proroków i świętych. I oni są sercem, które pompuje krew Boga, krew łaski w to ciało, które inaczej stanie się starym ciałem starej, bezpłodnej kobiety. Piękne jest to, że ta młoda dziewczyna to rozumie. No i co robi Naaman? Naaman poszedł więc do swojego pana, do króla. Zobaczcie, tu się pojawia taki fajny wątek relacji męskiej. Takiej relacji, gdzie oni sobie ufają. Takie relacji, gdzie on nie musi teraz tam oszukiwać i coś tam na boku robić, nie? Tylko wie, że może pójść otwarcie do tego swojego króla, z którym łączy go coś więcej niż tylko relacja służbowa, poprosić go o jakieś wsparcie w tej całej sytuacji. Nie do końca wie jakie, ale idzie, nie? Oznajmił mu to, co powiedziała dziewczyna z ziemi Izraela. Nie wstydzi się tego. To jest niesamowite w tym, co tam jakaś kurna nawiedzona młoda Żydówka będzie gadać, nie? A on idzie i mówi, jest taka dziewczyna z Izraela, Franka, pracuje u mnie w kuchni, ziemniaki obiera. To ona powiedziała, jest prorok. Jesteś gotów usłyszeć dobrą nowinę z ust kogoś, kto nie jest znaczący, ważny, ceniony, uznany, nie? Tylko z ust przypadkowego człowieka. Kiedyś słyszałem taką historię, bo taki gościu w więzieniu już nie żyje. On był Lampart albo Gepard. Kojarzycie tego człowieka? Już nie żyjący. I on był takim, wiecie, zabijaką, dosłownie mordercą i bez serca człowiekiem. I opowiadał już po swoim nawróceniu, że podchodzi do niego w więzieniu na kółku jakiś taki chłystek, nie? Nikt po prostu, zero. Szmaciarz taki po prostu, który jest tam w więzieniu od kilku miesięcy. Taki, wiecie, bez dziar, bez mięśni. Kurna, jakaś ciota taka podchodzi do mnie i mówi, Bóg cię kocha. Kazał mi to powiedzieć. Nie? Tak go skatował na tym kółku, że facet ledwo przeżył. Jak to usłyszał, to go skatował, że ty śmieciu, jak śmiesz w ogóle mi mówić takie coś. I potem przez miesiąc nie mógł spać. Po prostu cały czas dźwięczało w nim to słowo, Bóg cię kocha. Gepard chyba. I to się stało w pewnym momencie taką drogą jego nawrócenia. Nie? Padł na kolana, rozryczał się i przyjął Jezusa. I potem w internecie są gdzieś to jego świadectwo. Taka, wiecie, taka morda, że nie masz wątpliwości, że to gość z przeszłością, nie? Że to on właśnie, że to Gepard. Więc to jest właśnie też taka tajemnica pewnej miękkości, nie? Że ty nie dyktujesz opatrzności, kto mi powie, nie? Mnie nawrócili protestanci, kurka. I to jeszcze, żeby jacyś porządni. A gdzie tam? Adwentyści. Dnia siódmego, nie? Nudziarze, kurka, jak nie wiem, jeszcze tacy antykatolicy. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie trzeba mu wyznaczać ścieżek, nie? Że do mnie to możesz jakiegoś prezesa przysłać, nie? To go posłucha. Nie? No, prezesa. Inaczej to w ogóle z czym do ludzi. Wyruszaj natychmiast, mówi do niego. Patrzcie, z ogromnym zaufaniem, nie? Znaczy, widać, że mu zależy bardzo. Na czym polega ożywiająca siła takiej właśnie męskiej przyjaźni, że komuś tam nie zależy. Ty przychodzisz taki niepewny, kurde, że ale jasne, że tak ci mówi przyjaciel. Jeżeli to jest coś dobrego, jeżeli tutaj się coś dobrego kryje, to pewnie, że tak, to się nie wahaj. Nie? My tego potrzebujemy. Potrzebujemy nieraz w takich różnych momentach popchnięcia. Tak jak do Józefa przychodził anioł i mówi, wiesz, natychmiast, od razu, nie? Wstań i idź.
są takie momenty, kiedy trzeba się zastanawiać, a są takie, kiedy trzeba po prostu to zrobić. Mam takiego kolegę, który mi opowiadał, a propos takiej natychmiastowej reakcji, jak spotkał swojego anioła stróża. Bo mówi tak, był w Chinach, miał słabość do kobiet, miał żonę i to było jego niestety. Miał piękną żonę, super dzieci, świetną pracę, kasę na wyjazdy. Niestety, miał słabość do kobiet. To było jego niestety. No i tam, ale kochał tą rodzinę do szaleństwa. Poszedł na targ, uwielbiał się targować. Targował się przez 2 godziny, taką miał satysfakcję, że wytargował tyle pięknych rzeczy, jeszcze ostatnią rzecz targuje. I nagle postrzega kątem oka, wyraźnie wzrostem wybija się ponad wszystkie inne kobiety na tym targu. Tam Chinki, nie? Idzie piękna Europejka. Już czuje po prostu, między nimi magnes, nie? Ponad tym całą głowami małymi czuje magnes, nie? I kurde, pierwszy impuls, że nie, nic tam nie chcę, nie? Tutaj się skupia na tym, ale nie może się skupić. I zaczyna się oszukiwać, mówi sobie, nie, jeszcze troszkę tą cenę zbije, nie? I tak, bo widzi, że ona się zbliża, dlatego tutaj nie... I tak targuje i nagle usłyszał bardzo wyraźny głos, no ja go zacytuję, no bo to głos, który on mi powiedział. I tak, nagle słyszę bardzo wyraźny głos w moim głowie, sercu. Zostaw to i spierdalaj. Te wszystkie rzeczy, które wytargował tam, nie? A wiecie, on sobie mówił, że nie mogę przecież teraz tego zostawić, nie? Bo to już tyle czasu kosztowało. Najlepsze rzeczy wybrał na tym targu, nie? I tak sobie gadał, że już musi tutaj dopiąć to. I zrobił tak. Uciekł, tak. Czy ja to muszę wycinać? Nie. To nie, to było cytowane. Więc wyruszał natychmiast, mówi król Aramu, a ja poślę list do króla izraelskiego. Nie? On też widzi próbuje znaleźć swoje miejsce. Tu się okazuje, że czasami taka gorliwość, że ktoś chce nas tutaj wesprzeć, czasami może być trochę przeszarżowana, no ale on myśli w swoich kategoriach. Nie? On myśli w kategoriach instytucji. Że tam jest jakaś instytucja, jest jakiś król, no to trzeba się z tym królem skontaktować i go odpowiednio zmobilizować. To się tak za bardzo nie uda, no ale robi tak. Ja poślę do niego list. Wyruszył zatem, zabierając ze sobą 10 talentów srebra, 6000 syklów złota oraz 10 kompletów ubrań. Naaman jest człowiekiem swojej kultury. Tak został ukształtowany. On jest przekonany, że uzdrowienie trzeba kupić. Nie? Już wspominałem tutaj o tej mentalności zasługiwania, że my też wobec łaski chcemy jakoś zasłużyć i kupić to. No i to jest wielka bieda, ponieważ Bóg naprawdę wszystko daje za darmo. To znaczy daje swoją miłość za darmo, natomiast miłość i uzdrowienie daje absolutnie za darmo, dojrzałość trzeba sobie wypracować. A dojrzałość rodzi się między innymi z tego, jak traktujesz swoją słabość i czy potrafisz w jakimś obszarze powiedzieć, nic tu nie ma do zrobienia, poza tym, że po prostu otworzę ręce. Nie? Cała reszta musi przyjść z zewnątrz. No i tak, list, który przekazał królowi izraelskiemu, był następującej treści. Od króla, nie? Wraz z tym listem posyłam do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy król Izraela przeczytał list, rozdarł swoje szaty i wykrzyknął: czy ja jestem Bogiem, abym mógł śmiertać lub ożywiać? Ten bowiem przysyła do mnie człowieka, abym go uwolnił od trądu. Widzicie jasno, że szuka on zaczepki ze mną. Instytucja, tak. W instytucji jest to albo ktoś się, tak wiecie, wystraszy, instytucja się nieraz boi, albo się unosi dumą, nie? Proszę pana, tak to nie będziemy rozmawiali. Nie? Tak nie będziemy rozmawiali. Albo strach, kruka, że o Jezus, nie? Coś ma na mnie.
Raz, nie. Więc instytucja drży, teczka jest, nie? Cholera, coś tutaj się kroi. Kiedy Elizeusz, człowiek Boży, piękne sformułowanie, człowiek Boży, w tym się kryje najcudowniejsze połączenie tego, co jest mocne mocą Boga i słabe, kruche, to byciem człowiekiem. Mąż Boży. Nie? Człowiek Boży. Bądź człowiekiem. Bądź Bożym człowiekiem. Nie zapomnij, że jesteś kruchą istotą, pełną różnych słabości. Nigdy o tym nie zapomnij. Niech to zrodzi w tobie pokorę, ale niech ta pokora będzie pokorą otwierającą, a nie zamykającą. Nie żebyś się płaszczył, tylko żebyś stanął przed Bogiem, otwierając się na Jego moc i nie zapominając, że jesteś człowiekiem. Człowiek Boży, przepiękne. Józef był człowiekiem Bożym. Bożym człowiekiem. Nieraz ludzie mówią, coś z ciebie za człowiek, nie? Czyli, że ty po prostu jesteś w jakiejś roli, w jakiejś swojej sile, jakiejś nieustępliwości, czy twojego intelektu, przekonań, czy jakichś nawyków, zachowań i w ogóle zabiłeś w sobie człowieka. Nie ma w tobie człowieka. Nic tak nie odstręcza ludzi, jak brak ludzkiej twarzy od Kościoła. Nie? Jak spotykają urzędników, to jest jedno, ale jak spotykają takich też, wiecie, ukościelnionych, świeckich, to też jest tragedia. Nie? Takich, którzy stracili ludzką twarz, a stają się przedstawicielami też instytucji jakoś, nie? Którzy przestali być prorokami i sprawiedliwymi, a stali się właśnie wiernymi. Znaczy to... Zniewieściałymi. Nie tak bym nie powiedział, że zniewieściałymi, ale po prostu jest taka kategoria, która w zasadzie niby brzmi dobrze, nie? Wierny. Wierny, ale wierny Kościoła. To jest taki... Wierny inaczej. To jest taki wierny... Tak, no trochę inaczej, ale w takim sensie, że to jest taka lojalność, szeregowość właśnie, nie? Gdzie wierny, ale bierny, tak. To jest odwrotna strona klerykalizmu. Nie? Czyli po prostu to jest taka właśnie lojalność, uległość, taka moralność niewolnika. Jest takie piękne słowo posłuszeństwo. Nie, posłuszeństwo jest pięknym słowem właśnie. Znaczy, tak, jeśli mówisz to tak, że posłuszeństwo to jest właśnie postawa Józefa i ono jest rzeczywiście zupełnie z innego poziomu niż taka bierna, lojalna uległość. Nie? Tak, tak. No i teraz kiedy Elizeusz, człowiek Boży, usłyszał, że król Izraela rozdarł swoje szaty, polecił mu oznajmić. Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Przestań panikować, człowieku. Rolą proroków było upominanie władców, było upominanie właśnie przedstawicieli instytucji. Dlatego rzadko się układało dobrze między nimi, rzadko żyli długo. Prorocy. Bo prorok jest nikim wobec władzy. Prorok jest nikim. A zwłaszcza jeśli upomina, nie? No, Jan Chrzciciel jest przykładem, a Herod jest przykładem tego, co się dzieje w człowieku władzy. To jest taka ambiwalencja, bo z jednej strony on go chętnie słuchał, a z drugiej strony bał się go, nie? I tam wtedy wystarczy jakiś jeden głos podpowiedzi z boku, a zawsze znajdzie się jakiś przydupas, który powie, ej, jak długo będziesz pozwalać mu tak tutaj się rządzić, nie? Zrób porządek. Ty jesteś królem? No to już. To jest Herodiada, nie? Tak wcześniej ten Jonadab, który się pojawił u boku, jak się nazywa ten syn Dawida? Ten gwałciciel. Amnona, tak, nie? Tak.
No i więc mówi do niego, niech przyjdzie do mnie i się przekona, że jest prorok w Izraelu. Przybył więc Naaman z całym swoim orszakiem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z poleceniem. Nie wychodzi do niego w ogóle sam, nie? Bo prorocy lubią posługiwać się przypowieściami, tak jak Jezus. Prorocy lubią dawać znaki. Te znaki, one mają zmienić mentalność, zmienić kierunek działania. Więc żeby nie brać też jakby na siebie tutaj całej tego działania Bożego, żeby nie przesłonić sobą działania Bożego, żeby też ukształtować Naamana, wystawia go na próbę i właśnie mówi mu, sam mu się nie pokazuje, tylko wiecie, to jest też trochę coś takiego, jakby wiecie, mówiliśmy tutaj razem na tę rekolekcję, a ja dzwonię do Piotra i mówię, ci, co chcą naprawdę się nawrócić, to ja tutaj w ogóle nie jestem potrzebny, wysyłam wam książkę, poczytajcie sobie. To powiedziałeś, no kurwa, arogancki gnojek, nie? Niby taki ten, a tutaj się... Nie, że zachorował, nie, że coś tam, że samolot nie poleciał, tylko po prostu tak. Jak ktoś chce, to się nawróci, czytając książkę, nie? No i byłaby to próba jakaś, nie? Taka, nie byłoby to... No więc robi Naaman. Naaman rozgniewał się na to. Naaman się rozgniewał na to i odchodzi. Nie? Gniew i w tył zwrot. Nie no, kurde, co to w ogóle jest? To jest właśnie głos, co to w ogóle jest? Jest głosem takiego poczucia urazy, którą możemy poczuć w sobie, kiedy sprawy nie idą tak, jak myśmy sobie to zaplanowali. Jadąc tutaj, część z was miała bardzo konkretne wyobrażenia. Myśleliście sobie, być może wreszcie Bóg zrobi porządek z jakąś tam rzeczą. Nie? Być może z czegoś mnie tam uwolni. Niektórzy być może czekali, że dobra, tam niech są gada, ale najważniejsze to będzie ta modlitwa wstawiennicza. Słyszałem, że modlitwa wstawiennicza to tam potrafi zdziałać cuda. Nie? Dobra, więc czekam na modlitwę wstawienniczą. Ktoś tam inny czegoś innego się spodziewał. I zobaczcie, co mówi ten... na razie Naaman. Gniew. Tak naprawdę gniew w tym momencie to nie jest dobre słowo, bo gniew to jest w ogóle wielki dar Boga. To jest niezgoda na zło. Jak ktoś nie ma gniewu w sobie, znaczy, że jest pozbawiony bardzo ważnego wymiaru swojej siły. Ale wściekłość, furia, to są te rzeczy. To jest ten taki gniew, który się wyłamuje z takich ram, które dają życie, które stoją na straży życia. Jak pogodzić jako gniew grzech główny? To jest kwestia tłumaczenia, bo tak naprawdę wada główna należałoby to przetłumaczyć właśnie jako taki, no właśnie... Bo gniew to nie jest furia, to nie jest działanie, to jest uczucie, prawda? Więc właśnie na tym polega też trochę kłopot z tymi wadami głównymi, że w samej nazwie, nie? Wiadomo, o co tam chodzi, ale one rzeczywiście narobiły nieraz ludziom bigosów w głowach, dlatego że tak, po pierwsze samo uczucie, wady mówią o postawach, nie? Wady nie mówią o uczuciu, tylko mówią o postawach. Co tobą rządzi? Nie? Uczucia nie są nigdy grzechem. Uczucia to jest jakiś sygnał, który dostajemy, sygnał plus energia. Tak jak siedzi sobie pielęgniarka w swojej dziupli i nagle pali jej się światełko czerwone, a tam jest numer pokoju. Nie? To jest informacja i impuls do działania. Nie?
ma do bardzo określonego działania. Taka jest rola uczuć. Ma dać informację, coś się dzieje i dać energię do działania. Natomiast wada polega na tym, że my źle używamy tych uczuć i to nie jednorazowo, tylko zawsze, albo prawie zawsze, nie? Czyli jak przychodzi impuls, że syn ci mówi nie lubię cię, tato, nie? To jest jakaś informacja, coś się w nim tam dzieje, nie? To jest informacja, która ma ci dać też energię do tego, żeby poszukać spotkania z tym chłopakiem. Ale jak masz wadę gniewu, czy też takiego ślepego gniewu, można by bardziej tak powiedzieć, to powiesz, gnoju, jeszcze raz tak do mnie powiesz, to szlaban na wszystko. Wow, wspaniały ojciec, nie? Czyli to jest człowiek, który się natychmiast jest pod kontrolą swojego gniewu i działa na oślep. Tak? Zamiast mu ten gniew wyostrzyć patrzenie, no to on działa na oślep. Więc to jest taka... Czyli ten gniew jako grzech główny powinniśmy przemianować na inną nazwę jakoś chyba wychodzi na to. Powinniśmy przeformułować to na... albo dodając do tego takie słowo na przykład jak ślepy gniew, nie? Albo zmieniając to na takie słowo, które nam się kojarzy z czymś złym jednoznacznie, czyli na przykład furia byłaby tutaj, nie? Tak, to jest bardzo cenne spostrzeżenie, bo ono do jednego wora wrzuca niestety w naszej mentalności uczucia, które są dobre, tylko ich, no... Ale przecież uczucia to są niższe władze duszy, tak? Tak. Nie powinniśmy z nich korzystać za bardzo. Nie, uczucia są niższymi w tym sensie, znaczy wiesz, to w ogóle niższymi, to jest język arystotelesowski, to jest filozoficzny język, to nie jest język Biblii. Język Biblii nie zna czegoś takiego. Biblia widzi człowieka w całości i zachęca do tego, żeby, tak jak powiedziałem w tej definicji serca, żeby całym sobą odpowiedzieć na wezwanie miłości. Nie da się całym sobą odpowiedzieć, jeśli wytniesz uczucia albo je zdegradujesz. Nie? Umysł tak samo, a nawet częściej, wyrabia takie głupstwa i podpowiada takie myśli, że się stacza po prostu 5 razy niżej niż uczucia, które potrafią być bardzo mądrymi sygnałami. Nie? Jak zemdlejesz w którymś momencie, to umysł ci powie, o ty kurka słabeuszu, nie? Weź się kurka nachlej jeszcze kawę albo jakiegoś energetyka i bądź mężczyzną, nie? I twój umysł jest głupi w tym momencie. Intelekt, znaczy nie umysł, tylko intelekt w tej takiej funkcji wymyślacza, interpretacji i natomiast ciało jest mądrzejsze. Ono ci daje sygnał, weź do lekarza człowieka, albo się prześpi trochę, nie? Odstaw te energetyki i tą kolę, zjedz trochę warzyw i pójdź na spacer, nie? Bo się zaraz wykończysz po prostu. To jest, No, mógłby ojciec dokończyć tą myśl. Gniew to dar Boży. Czyli Gniew to dar Boży, to jest energia, która daje ci informację, że zbliża się zło. I przychodzi ci w sukurs z siłą, której będziesz potrzebować, żeby stawić temu złu czoła. Możemy też o zazdrości powiedzieć, że to jest bardzo podobna sprawa. Bardzo podobna to jest sprawa. Zazdrość to jest sygnał, że dzieje się jakieś dobro, na które ktoś odpowiada bardzo ochoczo, a ty sobie to odpuścił. Ktoś ci mówi, kurde, ale fajnie jest nauczyć się tego włoskiego, nie? I ty czujesz ukłucie, bo się, nie wiem, 2 miesiące temu uczyłeś włoskiego, ale pomyślałeś sobie, nie, tam szkoda czasu, nie? Czujesz zazdrość. Albo ktoś ci mówi, Boże, jak po prostu, jak zachwyca mnie Pismo Święte, nie? Czytam codziennie, godzinę, a ty masz ukłucie zazdrości, bo kilka lat temu otworzyłeś Biblię i pomyślałeś sobie, nie, to jakieś są takie brednie opowiastki, ja sobie tam wolę poczytać katechizm, nie? No i fajnie, katechizm jest super, nie? Tylko katechizm jest jak przewodnik po górach, a Biblia to są góry, nie? Po których chodzisz. I masz uczucie zazdrości, bo
odpuściłeś jakieś dobro, którym ktoś aktualnie się rozkoszuje. Nie? To jest impuls. Człowieku to nie jest stracone, tylko podejmij to dobro, nie? Na nowo. A co to znaczy, że Bóg jest zazdrosny? Bo jest zazdrosny, on sam o sobie mówi. Tak, Bóg jest zazdrosny w takim sensie, bo tu dotykamy też języka antropomorficznego, czyli że Biblia mówi do nas językiem ludzkim po to, żeby nas otworzyć, nas ludzi, otworzyć na język Boga. To jest taki łącznik. Co słyszę, co ja słyszę, jak słyszę, że Bóg jest zazdrosny? Słyszę gniew Boga, który jest połączony z takim wyznaniem miłości i pragnieniem, że to właśnie ja chcę dać Ci wszystko. Jak możesz poświęcać swoją energię, swój czas i swoją miłość na taką ściemę? Nie? Tak jak wiecie, wyobraźcie sobie, że masz żonę, którą kochasz, jest jakiś gnojek taki po prostu bawidanek, nie? O którym ty wiesz, że on już tam kilka kobiet uwiódł i zostawił, nagle orientujesz się, że jej się robią maślane oczy na jego widok, nie? I po prostu zazdrość, że tak, no masz ochotę go zabić, to jest raz, nie? Typa, ale tak wiesz, że to po prostu by nie było rozwiązanie. Natomiast wobec niej właśnie pojawia się taka zazdrość w tym sensie, jak możesz być tak ślepa i nie widzieć, nie? Jak możesz odwracać się i ryzykować stratę mojej miłości, nie? Wypróbowane przez te wszystkie lata. Jak możesz ryzykować stratę tego, co nas łączy, dla takiego badzienia? Nie? To jest język zazdrości, nie? Który tak naprawdę pokazuje bardziej wyraziście, w takich bardziej płomiennych kolorach, jak Bóg kocha. Nie? Te wszystkie obrazy, one mają nas ustrzec, żebyśmy my nie myśleli właśnie o Bogu językiem formuł tylko, takich katechizmowo-dogmatycznych, tylko żebyśmy myśleli językiem proroków. Nie? Właśnie, żebyśmy mieli wyobraźnię religijną zbudowaną na Słowie Bożym, a nie tylko na formułkach. Nie? No dobra, no i teraz uwaga, co się dzieje? Jaką dokładnie, precyzyjnie ma to wszystko już przygotowane w swojej głowie. Myślałem sobie, nie? To są nasze myśli, które nas gubią. Myślałem sobie, na pewno wyjdzie. Wszystko miał w głowie ułożone. Wyjdzie. Już, trąby, wychodzi. Już w tym momencie jest takie drganie serca, nie? Którego się spodziewał. Potem stanie. Mocno stanie. Wezwie imienia Pana. Boga swojego, a potem uniesie rękę nad chorym miejscem. Nad chorym miejscem i uwolni mnie od trądu. Więc im więcej mamy takich wyobrażeń, co to się podzieje, nie? W modlitwie, na spotkaniu w waszym kręgu mężczyzn świętego Józefa, nie? Tym więcej potem jest frustracji, tym więcej rozczarowania. To, co chyba mówiłem, nie? Moja znajoma, która powiedziała, wejdź otwartym sercem na tę rekolekcję. Wejdź, bądź otwartym sercem. To jest bardzo dobra rada. W każde spotkanie, gdzie łaska pragnie działać, wejdź z otwartym sercem. Jak poczujesz, że coś cię wkurza w tym gościu, co tam gada, nie? On bredzi. Wejdź otwartym sercem, nie? Znaczy, albo sobie uświadom najpierw, na co się nastawiłeś. I dlaczego akurat tak cię teraz drażni ten typ, nie? Który tak gada. No i teraz
wyobrażenie, nie, i tak dalej, nastawienie wyobrażenia. No i teraz mówi, czy rzeki Parpar i Arbana, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czy nie mogłem się w nich obmyć i być oczyszczonym? No jest tak, nagle się tak mu schodzi to powietrze i mówi, kurka, zmarnowałem czas, nie? Jeśli chodzi tylko o obmycie się w wodzie, no to ja to mogłem zrobić tam u siebie, nie? Jakby nagle tak traci też wiarę. To jest coś takiego, że jak my jesteśmy bardzo napaleni na coś, tak bardzo nastawieni mocno i sprawy dzieją się inaczej, to nagle właśnie cała ta taka gorliwość potrafi spaść, siąść, nie? I machnąć ręką tylko na to wszystko. Odwrócił się i odszedł w gniewie. Nie? To jest ten gniew, który rządzi. To jest ten gniew, właśnie ślepy gniew, który nagle popycha cię do działania, które jest nieracjonalne. Kiedy odchodzisz od życia. A jak zrobić, by ten gniew po prostu użyć w dobrej sprawie? Wziąć kilka oddechów najpierw. Oddech jest w ogóle bardzo dobry. Zawsze oddech, żeby się zeszło powietrze i osadzić się w rzeczywistości. Nie? Po drugie, właśnie zachować otwartość na impuls, który przyjdzie z zewnątrz. Polecam w ogóle naprawdę oddech, polecam kontakt z ciałem, to znaczy choćby coś takiego, ruch, ciało, zrób coś po prostu, nie? Wyjdź z tego przeciwieństwa czyśćca, nie? Bo to jest właśnie to jest namiętność. Namiętność, czyli coś, co się mieści pomiędzy myślą a silną emocją, a nie jest ani tak naprawdę emocją z tą jego piękną siłą, ani myślą, która potrafi dać jakąś mądrą wskazówkę. Nie? To jest pomieszanie właśnie myśli i silnych emocji w takim kotle, który po prostu potrafi człowieka absolutnie wywalić poza orbitę. Nie? I kontakt z myślą jest wtedy bardzo niemożliwy, bo tam jest bliżej jest wtedy do tej zdrowej emocji, czyli do ciała, czyli oddech, nawet poczucie w ogóle, wiesz, ręka do ręki. Przez zmysły bliżej jest, mówi się o zdrowych zmysłach, nie? Ten uzdrowiony przez Jezusa był człowiekiem o zdrowych zmysłach, czyli kontakt ze zmysłami, poczuciem swojej skóry, poczuciem oddechu, który przenika i się może sprowadzić z tego obłędu, nie? Który jest z tej wirówki. A jest coś takiego jak pozytywny gniew, na przykład na zło? Święty gniew. No właśnie o tym mówię, że jest. Właśnie Hiob tak miał, z tego co pamiętam, że on... Tak, to jest na właśnie, wszystkie tak, złe to jest to bardzo taka adekwatna reakcja, która mówi, nie zgadzam się na to. Co? Wy mówicie, że ja bluźnię Bogu? Nie zgadzam się na to. Gdyby nie wyraził wtedy swego gniewu na to by się dał zmiażdżyć tym fałszywym oskarżeniom. Nie? Na pewno masz jakieś grzechy, tylko ich nie widzisz. Bo i tak mówili mu. Nie. I to go ocaliło. Nie? I teraz uważajcie. Lecz jego słudzy, znowu bez imion, słudzy jego, nie? Lecz jego słudzy podeszli do niego i zaczęli go przekonywać. Panie, próbują dotrzeć do jego intelektu oni. Panie, gdyby prorok polecił ci zrobić coś trudnego, czy byś tego nie wykonał? O ileż bardziej, jeśli ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Widać, że on tą falę gniewu, którą poczuł w sobie, tego takiego ślepego gniewu, ona nie była duża. Musiał być jakimś takim naprawdę zrównoważonym człowiekiem, nie? Bo to był taki impuls, który nie wyzwolił tajfunu, tylko tak naprawdę jakieś lekkie zawirowanie. Im bardziej pracujemy ze swoimi emocjami, dostrzegając je, przyjmując i napełniając też łaską, tym bardziej te wahnięcia będą chwilowe. Nie? Ja tak miałem, jakiś czas temu.
gadam przy stole, a to był taki w ogóle czas, kiedy bardzo pracowałem nad swoim gniewem, bo wiedziałem, że on potrafi mnie wyprowadzić na manowce, nie? No i bardzo pracowałem, starałem się mówić ze spokojem, łagodnie. Siedzimy sobie przy stole, pojawił się jakiś spór. Jeden tam z braci mówi, że ten tam Tomek, dobrze, że go z tego zakonu tam wyrzucili, bo to był dziwny człowiek, nie? A ja znałem tego Tomka od innej strony i mówię, nie zgadzam się z tobą. I zaczynam tam, ale dlaczego się nie zgadzasz, nie? No to ja mówię, i zaczynam mówić, dlaczego się nie zgadzam. Pokazuję inną perspektywę, swoją, którą miałem. I mówię, a on mi przerywa i mówi tak, a mógłbyś mówić trochę szybciej? A ja łagodnie, nie? Tak właśnie, słuchaj, on wychował się w rodzinie, gdzie rodzice zostawili ich, wychowywali ich dziadkowie i tam opowiadam tę historię, nie? A on był w swojej perspektywie, był przekonany, że to jest kurka typ nie, wart wyrzucenia i już mu tam nóżki pod stołem pracowały, żeby tą swoją perspektywę uzasadniać, nie? A ja tutaj rozwijam jakąś historię, nie? Czy mógłbyś mówić szybciej? Taki szlak mnie trafił. Ja pracuję, naprawdę pracowałem nad sobą, nie? Że taki strzał dostałem kurna do mózgu, adrenaliny i tam właśnie testosteronu, że wstałem wtedy z tego krzesła i mówię, wiesz co, ja nie mam ochoty z tym rozmawiać. Nie? I nagle przychodzi taka myśl, człowieku, przecież ty właśnie pracujesz nad swoim gniewem, nie? Przez ostatnie tygodnie pracujesz świadomie nad swoim gniewem. I to był ten sługa, nie? Taka myśl, impuls. Czasem to jest ktoś z zewnątrz właśnie, nie? Bo ja potem rozmawiałem z moim przyjacielem po tej całej historii. Aha, żeby dokończyć. Wstałem i chciałem wyjść. I ta myśl przyszła, pracujesz nad swoim gniewem. I usiadłem, nie? Ale potem zaraz, no i tam szybko tą rozmowę w miarę skończyliśmy, ale nie wyszedłem, nie? I potem dzwonię do mojego przyjaciela, który wiedział, że pracuję nad gniewem i mówię mu tak, słuchaj, wiesz co, no wiem, że muszę porozmawiać teraz z tym bratem, nie? No i mam 5 pomysłów, nie? Żeby tą rozmowę tam z nim zacząć, żeby mu powiedzieć, że postąpił niewłaściwie, nie? A on zaczął się śmiać ze mnie. Perlistym, głośnym śmiechem. Mówię, Wojtek, przypominam ci, że ty nad sobą pracujesz, a nie nad ludźmi. Zeszło ze mnie wszystko. Nie? No fakt, co ja będę wymyślał strategię, jak mu odpuściłem. Następnego dnia podchodzi do mnie rano i mówi, wiesz co, chciałem cię przeprosić, bo wczoraj zachowałem się beznadziejnie. Nie? Ten człowiek mi mówi, Boże, dzięki. Nie? Jak ja bym tam poszedł i mu uzasadniał, nie? Co było niewłaściwego, jak on powinien, jak się z tym poczułem, nie? To... Ale to wiecie, każdy jest w innym miejscu tych swoich zmagań, nie? Gdzie właśnie siła się ze słabością miesza. No, więc on szybko posłuchał. Wszedł więc do Jordanu, zanurzył się w nim 7 razy zgodnie ze słowem człowieka Bożego. Zgodnie ze słowem, nie? To było to takie święte posłuszeństwo wiary, za którym poszedł. I jego ciało stało się na powrót zdrowe, jak ciało mojego dziecka i stał się czysty. Nie? W wielkiej jakiejś pokorze takiej. Jeśli Bóg pragnie nas uzdrawiać, ale w taki sposób, żeby to się działo, żeby z nas to czyniło dzieci. Nie herosów, nie? A, dobrze zrobiłem wszystko, kurna, się przygotowałem. W odpowiednim momencie do odpowiedniego człowieka podszedłem. Powiedziałem właściwie, nie, czego ja tutaj oczekuję i chcę. Byłem przygotowany po spowiedzi, po poście, po nocnym jeszcze czuwaniu i proszę bardzo, jest cud, jest cud. Nie? Chwała Ci, Wojciechu. I chór anielskie. Halleluja. Zajebisty gościu. Ten to wie, jak kurwa zawalczyć o swoją świętość. No ale trudno, wy jesteście kurka nieudacznikami, 0 postu,
Kawa non stop. Zła spowiedź, kawa non stop. Nie? Żarli to ciasto. Jak zżarliście ciasto i jak wy chcecie, żeby łaska przyszła na was. Nie? Jakaś żenada w ogóle. Nie, właśnie o to chodzi, żeby uzdrowienie, nie, tego, co jest potem niestety, nie wbiło cię w pychę, tylko żeby stało się, żeby uczyniło cię jak małe dziecko. Nie? I to jest właśnie ten cudowny sposób, gdzie to zmaganie się siły i słabości przed Bogiem może dokonać właśnie takich dzieł, nie? Kolej. Dobrze, Jola, kolej. Co to będę musiał wycinać? Ale tam się Naaman się ze złością przede wszystkim na te 7 razy, bo co to nie wystarczy raz? Nie mogę zrozumieć tego, nie? Że Tak właśnie, że to nasze rozumienie, ta próba zrozumienia, nie? Co to w ogóle jest, nie? To jest taki przemądrzała funkcja intelektu, który zbyt dużo się tam sobie poustawiał i chce rządzić rzeczywistością. No dobrze, to jest ten... A chciałbym tylko jeszcze zapytać o ten gniew, bo No. mnie to notuje, bo jest taka scena w Ewangelii, gdzie Pan Jezus w gniewie jest napisane wyraźnie, skręcił bić i powyrzucał kupców ze świątyni. To dzisiaj będzie. Ewangelia. Tak. Dzisiejsza No, no to jest właśnie przykład, nie? Że to jest przykład. Gniew służy oczyszczeniu, nie? Gniew służy... Zobaczcie, że on nie jest w furii, bo on splata te... Nie? Macza, to nie jest tak, że on to robi w jakimś takim afekcie, nie? To jest ten dobry gniew, on daje impuls, nie zalewa ci mózgu ślepą furią, tylko wewnętrznie cię mobilizuje do konkretnych rzeczowych działań, którymi chcesz wyrazić jakąś ważną dla siebie prawdę, nie? Bo chodzi mi o to, że ojciec bardzo dobrze powiedział, że gniew to jest dar Boży i w tym przykładzie jest to dar Boga. Tak. Myśmy to źle zrozumieli. Nie, grzech to jest, gniew to jest grzech główny, No. a to się totalnie Tak. mija. Przecież Biblia mówi, Bóg z zazdrością pożąda ducha, którego w nas utwierdził. Bóg z zazdrością pożąda, a pożądanie to co? To seksualne to nie jest dar Boga? Jest, nie? Kiedy ono zaczyna nami rządzić, a przestaje być impulsem do oddania, nie? Do oddania siebie, pełnego pasji, pełne pasji oddanie siebie kobiecie, którą kochasz, nie? To jest właśnie... Napisałem książkę Płomień pasji. To trochę o tym właśnie jest. No mam ze sobą, ale mam 16 sztuk. Nie wiem, jak to... Ja byłem pierwszy. No, To tylko więcej się nie zmieściło w podręcznym bagażu, nie? Także, no, fajna. prezent. Bardzo z tej książki się cieszę. Ojciec rzuci, kto złapie, to jak... Ja lubię żółty kolor. A jego, że audio